Cześć kochani, z tej strony Jakuniek i witam was już w drugiej części vloga remontowego z naszego pierwszego M4 w wielkiej płycie. Badumc! Dzień 11 marca. Było tak sobie. Robiliśmy wiele. Hehe. Dobrze, tak serio? 11 marca zaczęło się już zrywanie parkietu w dużym pokoju obok kuchni. Powiem wam, to był dramat. Przede wszystkim polecam wam stosowanie odpowiednich zdzieraków do właśnie parkietów. One ułatwiają bardzo robotę i wybierzcie odpowiedni kąt i zacznijcie skuwać to od takiego miejsca, gdzie możecie jak największą siłę użyć, że jak najlepiej się wedrzeć pomiędzy parkiet, a pomiędzy beton, czy wylewkę, czy posadzkę, co wy tam po prostu ogólnie macie. No i dobrze, zrywanie tego to był totalny koszmar. Powiem tak, po godzinie lało się ze mnie stróżki potu, było to tak irytujące, bo nie miałem też odpowiedniej taktyki, nie miałem też odpowiedniej wprawy i kombinowałem pod zbyt wysokim kątem, potem im niżej leżycie, wręcz szyjcie, tym potem jest łatwiej, można powiedzieć, ale się naprawdę ten długo męczyłem. Koniec końców w ogóle to 11 tej marca, jak widzę po fotkach, mam tutaj ogólnie pozdzierane w miarę pierwszą część dużego pokoju. Gruzu znowu było troszeczkę, jakby nie patrzeć. Tutaj przy okazji tego dnia tutaj mamy również już te panele pozrywane z przedpokoju, jakby nie patrzeć. Okazało się, że podczas kucia w tej wnęce, która była w łazience, ta gdzie była taka wnęka ogólnie obok wanny, to dostaliśmy ogólnie zgodę na wykucie tego całego i okazało się, że zarazem u góry, jak i na dole znajdowały się wielkie dziury do szachtu nieużywanego wręcz. To był jakiś albo szacht jakiś przygotowany pod rury czy po coś innego. Nie był on wykorzystywany. Spółdzielnia była sama w szoku, coś takiego w ogóle jest. Prawdopodobnie nawet nie mieli połowy planów budowlanych, tak z tego wynika stawiam. Ale dostaliśmy ogólnie zgodę po wizycie inspektora oraz prezesa, że tak, możecie się ogólnie w to wkuć. Także to też nam poszerzyło tą łazienkę o ładne chyba 20-30 cm, także zyskaliśmy to między innymi na większą właśnie, na większy brodzik, większy prysznic. Także jest to, co by nie mówić, plus. No i jak tam widzicie, są też takie ogólnie zdjęcia właśnie między innymi pokazane, jakie te otwory były spore. Dosłownie to było wylot prawie że na sam dach oraz w dół kilka pięter praktycznie. Gdzieś coś tam kończyło na pierwszym piętrze jakąś taką wylewką do góry, ale to był w ogóle tragedia. Tutaj przy okazji skończyliśmy też stawiać tą ściankę z tych bloczków gazobetonowych w kuchni. To też fajnie tutaj między innymi poszło, ale te otwory to potem teściu wymyślił, że będziemy między innymi też ogólnie zalewać, dawać też właśnie te pręty wzmocnieniowe, potem jakiś na to styropian, coś innego i potem była taka wylewka, żeby to było stabilne, żeby jak tam będzie chodził ten prysznic, że tam były też odpowiednie warstwy izolacyjne, że ta woda nie przeszła przez to, że też to się nie zapadło. No wiecie, jakby tam ktoś ogólnie stał, to się tam człowiek po prostu leci w dół ogólnie i cały jest połamany, no więc trzeba zadbać o bezpieczeństwo, o stabilność konstrukcji i też tak oto zrobiliśmy. 12 marca to miało miejsce dalsze zrywanie parkietu w dużym pokoju, już praktycznie aż do końca. Poszło już lepiej, ale powiem wam, i tak najgorzej było w tych wszystkich narożach. Momentami ten parkiet był tak nierówny, że po prostu ogólnie pod tym parkietem, pod tymi płytkami było tak jakby zagłębienia w tym betonie. Jak robiłem tym ździerakiem, musiałem go wielokrotnie ostrzyć. Ten ździerak może gdzieś tutaj będę jakaś fotkę wam tutaj ogólnie wstawię, jak to wyglądało. Są takie ostre jakby końcówki, które nabijacie na jakiś badyl długi, kij taki na przykład drewniany albo jakiś taki, no coś po prostu ogólnie jakąś taką rurę, to mocujecie na to ogólnie ten zdzierak i tym skrobacie tą podłogę. I kolejny dzień wynoszenia gruz, to była właśnie środa, tam macie też ogólnie woreczki kolejne, no naprawdę to można nazwać to mieszkanie akcja gruz, totalnie akcja gruz, pełną gruz jest aż do teraz, już ta strona to się będzie już kończyć, tutaj już mamy pierwsze płyty GK postawione, mamy też montaż geberitu już obecnie w maju, a to są jeszcze takie przebitki, wiecie, marzec, luty, coś ten tutaj będzie może powoli wchodzić też na ten kwiecień właśnie. No i tak te prace, najpierw te główne, wyburzeniowe, to były te 2 miesiące, co by nie patrzeć, no długo to potrwało, ale to było konieczne, no, jeżeli jest remont generalny, to nie da się inaczej wykonać. A, tutaj przy okazji macie też ogólnie zrzutkę odkurzacza. No to nie jest tak, że jestem jakimś fanatykiem Parkside'a albo jakimś fanatykiem danej marki. Po prostu sprzęt ten jak na moje potrzeby, czyli nie ogromny zakład budowlany, nie ekipa, która robi multum remontów, tylko taki właśnie jeden remont, ewentualnie potem po jakiś, nie wiem, czyszczenie jakiejś garaże, jakieś takie proste, jakieś fuszki ewentualnie, to ten sprzęt naprawdę jest spokojny. Tutaj właśnie kupiłem odkurzacz przemysłowy, 30 taki litrowy,
z możliwością połączenia elektronarzędzi, właśnie między innymi też pod to, żeby potem w przyszłości pod bruzdownicę móc zamontować odciąg, żeby ten kurz wlatywał do odkurzacza, aż to nie było na mieszkaniu, gdyż na przykład przy tym samym kuciu, powiem wam, tutaj tam było gruzu, to głowa mała, naprawdę, to był ogrom. Myślałem nad taką ogólnie szlifierką ogromną, 230 albo 400, jeżeli chodzi, no 40 cm, że taką wielką tarczą diamentową tak mi poradził znajomy, że po prostu przeciąć ogólnie tą ściankę, naciąć, potem ją tak pociąć wzdłuż, wszerz, a potem wyrąbywać, ale wcześniej udało się to wykuć tymi młotami właśnie. Nie wiem jakby to poszło teraz, ale na pewno wiem, że ten młot bardzo się przyda, ten odkurzacz bardzo się teraz przydaje przy robieniu brust, przy kuciu i przy prowadzeniu elektryki. Dużo mniej jest tego pyłu, ten pył jest zaciągany. Problem natomiast stanowią wszystkie worki, czy materiałowe, czy syntetyczne. Przez ten ogólnie gruz, ostre kawałki, one się przedziurawiają, no i niszczą. To jest największy problem niestety tych worków i to rozwiązania. Ale ten sprzęt mogę powiedzieć, że na pewno spełnia swoją rolę i do takich prostych zastosowań, prostych remontów mogę go z pewnością polecić. Nie mam za to płacone, jest to moja szczera taka opinia niezależna. Używam tego sprzętu od kilku lat, mam wiertarki, mam wkrętarki, mam ogólnie jakieś poziomice, mam jakieś wiertła, końcówki, jakieś klucze różne. I jak na jakość marketową jestem z tego naprawdę zadowolony. Jest to spoko. Gdybym był ambasadorem tej marki, to nie żałowałbym tego, naprawdę. Mógłbym być ambasadorem, dostawać od nich sprzęt. Jakbyście chcieli tutaj Parkside mnie, wiecie, zatrudnić, to po prostu to tak, dzwońcie do mnie, dzwońcie. Dobrze. 13 marca to był ogólnie postęp, jeżeli chodzi o robotę. Zerwanie podłogi parkietu w przedpokoju. To jest pierwsza kwestia. Oraz rozpocząłem prace związane z kuciem ścianki w obecnym WC, w przyszłości w pokoju gospodarczym. Jak widzicie, to są ogólnie fotki, między innymi jak to właśnie tam wyglądało. Częściowo jest ta ścianka wykuta, częściowo już tam usunąłem jakieś powiedzmy pierwsze płytki. Zobaczcie jaki jest poziom wysokości różnicy, jeżeli chodzi o podłogę w tej łazience. Tak jak wam mówiłem, to kiedyś były prawdopodobnie, z tego co się dowiedziałem, warstwy odpowiednie takie hydroizolacji, że bardzo dużo się tego cementu dawało. Jeżeli się mylę, to tutaj proszę, aby specjaliści najlepiej się nie poprawili. Chętnie się douczę. Mówię tak ogólnie to, co wyczytałem, co się dowiedziałem, że te grube warstwy były specjalnie pod to właśnie, że to była warstwa hydroizolacyjna i patrzcie, jaki tam jest różnica w poziomie tego stropu, tego podłoża. Zobaczcie, jak tej posadzki jest tutaj ogólnie dużo. Te podłogi naprawdę miały ogromne uskoki, jakieś listwy włożone, jakieś inne, a naszym celem jest to, że te podłogi wyrównać, że móc potem prawie że zlicować są powierzchnię płytek z panelami, dlatego nakładamy full roboty, full zaprawy, to ogólnie idzie wyrównawczej. Potem będą zaprawy, potem będzie wylewka samopoziomująca, jest wylewka wyrównawcza, czyli tańsze rozwiązanie, które trzeba robić samemu i trzeba to odpowiednio zaciągnąć, ale to jest mniejszy koszt. Samopoziomujące wylewki to są dużo większe koszta, powiem wam, to jest dużo prostsze jakby nie patrzeć, ale to są dużo większe pieniądze, więc warto na początek sobie te podłogi wyrównać zaprawą wyrównującą. Też taka wiedza od teścia, teściu tam właśnie głównie między innymi też ogólnie tym kieruje, zarządza, też go tutaj pozdrawiam po raz kolejny, a my tutaj lecimy. O, i właśnie, tu jest też ogólnie przebitka, jak wyglądały między innymi też te procesy wypełnienia, tu są hardcore już gotowe zdjęcia, jak wyglądało wypełnienie tych otworów w tym szachcie w łazience. O tym już WC wam mówiłem, taką ciekawostkę, że nie dało się to na początek skorzystać, także tam odsyłam do poprzedniego vloga, jak wyglądało pierwsze uruchomienie tego kibelka, to był totalny dramat, co by nie mówić. Okazało się w ogóle, że niektóre rury były już przedziurawione w ścianie w łaziencach, potem ogólnie skuliśmy te płytki, okazało się, że tam ta woda cieknie. O, powiem wam, dużo takiej partackiej roboty było na tym mieszkaniu wcześniej z tego wynika wykonanej. Też tam, jak mówiłem, już dawno nikt nie mieszkał, więc te wszystkie rury były zapchane. Różne cyrki tam się na tym mieszkaniu odbywały. No i dobrze, tutaj przechodzimy już na 14 kwietnia. Tu już jest częściowo ta wykuta ta łazienka, jak już mówiłem. Kolejne tej płytki są odzyskane, jak widzicie. Tej sprawie mi to szło naprawdę fajnie. Cieszę się, czy te płytki sprzedam, czy nie. Nie wiem, zobaczymy co z nimi zrobię. Na początku miały być częściowo wykorzystane do udekorowania właśnie tej powierzchni nad blatami roboczymi w kuchni, a między szafkami ogólnie miały te kafelki wykorzystane takie proste, w miarę jakieś tam białe, ale też ona zmieniła jednak styl i chce jednak mieć jakieś nowe kafelki, więc zobaczę co z tymi zrobię. Na pewno jakieś rozwiązanie znajdę. Szkoda, że po prostu potem miałyby lecieć gdzieś na śmietnik, skoro zostały odzyskane i tego czasu troszeczkę też na to poszło. A niektórzy o dziwo bardzo lubią ogólnie styl PRL-u, czy to lampy, czy właśnie kafelki, czy inne rzeczy. Więc na pewno jacyś miłośnicy tego się mogą znaleźć, może za niedużą cenę, może za jakąś wysoką, nie wiem, okaże się. Na razie to po prostu trzymam kolekcjonowane w piwnicy. Właśnie w tym regałach, które tata mi zasugerował, że tam poskładać. I teraz sobie wjeżdżamy na 19.
To jest ciekawe. Popatrzcie, tu macie takie też ogólnie fotki, że no jak już wykuliśmy te ogólnie drzwi, to wypadałoby troszeczkę tej prywatności zapewnić, więc tutaj ogólnie wraz z konsultacją z teściem zamontowaliśmy takie odpowiednie, jakby nie patrzeć, karnisze do sufitu, na kołkach, do tego kawałek szmaty, żeby zasłonić i oczywiście była prywatność, można było siedzieć na swoim tronie, rozmyślać, kombinować co i jak i korzystać za potrzebą. Oczywiście no te szmaty nie dolegały po prawej i po lewej stronie, więc jakby ktoś tam chciał na upartego stać i przeszkadzać, czy nas na przykład prowokować i gadać do nas, no to tej prywatności nie będzie, ale wiecie, haszka namiastka prywatności pozostała i o to też dbaliśmy. I też tego dnia zrywałem, właśnie jak tutaj też widzę między innymi o tej, wykułem do końca tą całą łazieneczkę, odkułem też tą nadlewaną taką część, która zabezpieczała rury. Tam z rurami też troszeczkę było cyrku, tam mi tłumaczyli spółdzielni, jak mamy też potem to zamontować, jak mamy też ogólnie w tym szachcie się połączyć, więc tutaj też to była taka już powiedzmy lekko już potem chirurgiczna kwestia. Okazało się, że całkiem fajnie dało się te kolanko potem poobracać bez ingerowania w samą strukturę w szachcie, więc też nam to zaoszczędziło dużo trudu. Teściu potem też ogólnie pomysł, jak te rurki dopasować, także tutaj korzystam z jego wiedzy i doświadczenia. Naprawdę warto jest mieć kogoś takiego doświadczonego, który Wam zaoszczędzi masę trudu, masę problemów i własnym takim experiencem, takim właśnie doświadczeniem życiowym się za niej podzieli. Korzystajcie z tego, po prostu pytajcie, że macie takie osoby. To jest naprawdę cenne. Na przy okazji zaoszczędzicie kasę i na przyszłość będziecie już mieli większą wprawę, gdy do takiej roboty doszło. I tak, pierwsza dostawa z marketu. Akurat to było HZła, akurat to nie jest jakieś promowanie, ale akurat miałem ten market w miarę blisko siebie i mogłem tam często podjeżdżać, żeby zobaczyć, czy coś jest, czy coś nie ma, mogłem coś kupić po drodze, więc korzystałem z tego bardzo często. Widzicie, że ogólnie w rogu są gazobloczki betonowe kolejne, akurat białe, są płyty, karton gipsowe oraz pierwsze worki zaprawy wyrównującej, akurat to jest HC-Kol, jakiś tam, chyba jakiś ZW04, też się pojawił, że bardzo fajna zaprawa, więc takiej też wykorzystywaliśmy, taką używaliśmy. I tutaj też ogólnie taki wątek, pamiętajcie o BHP po raz kolejny. Zapewniłem też ogólnie apteczkę wodotleną, jakieś takie opatrunki podstawowe, gdyż uważam, że to jest bardzo istotne, żeby tak na takiej budowie mieć w razie nieszczęśliwego wypadku coś, co na szybko możecie się opatrzyć, czy zdezynfekować ranę. Jest to podstawa, pamiętajcie o tym. I to taki istotny moim zdaniem też szczegół. A wnoszenie tych płyt to głowa mała. Naprawdę. Tam trzeba było tak na tej wąskiej klatce kombinować, kręcić się ogólnie wokół balustrady, wokół tych barierek. Trzeba było prosić sąsiada, żeby otworzył też drzwi, bo mieli tę nadbudowaną taką część akurat, więc o matko i córko, powiem wam, dużo to było zabawy i to co człowiek doświadczył, to się wtedy był wkurzony, ale teraz tak się na to patrzy, śmiejąc się, że to fajne doświadczenie i ciekawe. Cała rodzinka wtedy przyjechała prawie, że pomagać, no w sensie teściowa, teściu, szwagier i żona, ja też chyba wtedy właśnie byłem, na kolejnej dostawie mnie nie było, bo niestety musiałem być w pracy, więc też nie jest tak, że mogłem zerwać się w każdej wolnej chwili. Tutaj 20 było pierwsze podejście do instalacji wodno-kanalizacyjnej. To dosłownie są takie właśnie fotki, które widzicie, już całkowicie jest ta łazienka wykuta, ścianka jest wyrównana, jakieś tam pierwsze zabawy przy przerabianiu jakichś tam rurek, a tak samo to już była wykuta większość ogólnie rur, demontaży w głównej łazience. No już wody niestety tam nie było, więc została woda tylko w kuchni, można by rzec. 21 była niezła akcja, powiem wam szczerze. I przede wszystkim polecam wam m.in. właśnie korzystanie z czegoś takiego jak drzwi klejone. To jest akurat to jest akurat w tym folderze. 21 marca taka rzutka. Te drzwi klejone to jest naprawdę świetna sprawa, powiem wam. Na przykład macie jakieś pomieszczenie techniczne, pomieszczenie takie socjalne, warto takie drzwi zakupić sobie, nakleić na ramę, aby zniwelować, żeby jak najmniejsza ilość kurzu, brudu, syfu tam się dostawała. Są te zameczki takie szybkie do otwierania, jest naprawdę super. Powiem wam, tam naprawdę po jeden dniu już było wszystko zakurzone w takim pomieszczeniu. Nawet, że tam były drzwi, to kij z tym, te drzwi i tak potem ten kurz się przedostawał tam, gdzie chodzą, tam z powrotem. Ten kurz lata, osadza potem się na kubkach, na wszystkim innym. Trzeba było wszystko cały czas czyścić, cały czas na bieżąco, wszystko było skuszone, dosłownie i białe. Tutaj przy okazji było już kolejne podejście do wypełniania tego otworu w szachcie, w tym kanale rurowym, który był przygotowany, w tym takim pionie można powiedzieć. Więc tam pomagałem z teściem kleić m.in. też ze styropianu taką konstrukcję do lepszego wypełnienia. Na górę też poszła ogólnie wełna mineralna, na samą górę potem właśnie był ten styropian, następnie tam potem poszła to zaprawa taka, że to też wyrównać i tak ta robota szła. Najciekawsza sprawa jest ogólnie ze zlewem. Jako że już potem nie mieliśmy walki w łazience, a ta z łazienki nie pasowała z tą nogą do kuchni,
to mój tata ogólnie miał taki super zlew, 80 długi. No i powiedział, że ten zlew to jest taki już, co z nim przetrwał 20 lat, w sumie na wszystkich remontach, nie remontach, na mieszkaniach, na jakichś fuchach itp. itd. Ale niestety nie posiadał pod to żadnego stelażu, żadnej szafki. Co najlepsze, myślałem, że tam na bloczkach postawić, a te bloczki potem i tak szybko schodziły, nie były stabilne. No i kombinowałem na tych portalach ogłoszeniowych, na jakichś tam OLX, jakichś tam innych Facebook Marketplace'ach. Szukałem jakiegoś takiego stelażu, ale nic w okolicy dosłownie nie było. Potem nagle był wysyp, ale w tym momencie jak szukałem, nic jak zwykle nie było. I kombinowałem, co by tutaj zrobić. I tata jak tam szedł z psem w okolicy, tam akurat koło jakichś tam wiatr śmietnikowych przychodził, to akurat zaczął, że taki stelaż jest gotowy. Dał mi ogólnie cynk. Najpierw to szybka akcja, zryw z moją żoną. Jedziemy, bierzemy tą szafkę i oczywiście tam podjechaliśmy, rozebraliśmy tą szafkę, częściowo zdemontowaliśmy i do mojego Pandolotla 2004 Panda wepchaliśmy tą szafkę. Udało się on zmieścić, ta Panda już takie rzeczy w ogóle przechodziła, że głowa mała, mogę jakieś tam historię powiedzieć. Nawet 2-metrową ławę, którą mamy jako stolik w naszym pokoju sypialniano-gościnnym, też tą ławę wiozę moją Pandą. Także to jest samochód niezajechalny, można powiedzieć, świetny transportowiec, chociaż malutki się wydaje, ale jak zrobicie fotele i wszystko przesunięcie, tam wchodzą naprawdę niesamowite rzeczy do tego samochodu. No i tak, tą konstrukcję, tą powiedzmy tą szafkę pod te, oczywiście zamontowaliśmy tylko drzwiczki przednie, jakieś takie pierdółki, podstawki i tą szafkę potem wnieśliśmy na mieszkanie, że na początek mówiła, że mle, że tam wiecie, że brudne, że to okropne, że to ogólnie na dworze stało, ale wzięła, pomogła, to ogólnie wyczyściliśmy to ogólnie jakimś mleczkiem i tak to do teraz stoi na mieszkaniu, stabilnie podpiera naszą konstrukcję pod ten zlew i służy do teraz. Na razie jest to odsunięte, bo teraz już są roboty hydrauliczne, ale powiem wam, służy to cały czas. Dobrze, lecimy kochani dalej. Powoli kończymy już ogólnie tego cudownego vloga z przebitkami. Jest naprawdę zmęczony już omawianiem tych wszystkich dla was anegdotek ogólnie i to wszystko, co miało miejsce. Już mi gardło wysycha po całości. Tragedia. Mniejsza z tym. 1 kwietnia przychodzimy, rozpoczynamy kolejny miesiąc robót i stawiamy pierwszą ściankę solidniejszą w pokoju dużym. Oddzielamy ten pokój duży, dzielimy go na dwa. Takie było założenie. Tam, gdzie była ta konstrukcja ściana nośna z takim jakby łukiem, takim wycięciem, to zwężamy. Oczywiście konsultujemy to ze spółdzielnią, spółdzielnia powiedziała, że super, skoro burzymy tą ściankę w kuchni, tym bardziej przydać takie wzmocnienie pod stropem głównym, pod sufitem i też tak robimy. Ściankę stawiamy, to będzie przygotowane pod drzwi przesuwne, jakiś system taki powiedzmy ogólnie 120 cm, coś w tym stylu i tak też zrobiliśmy. Stawiamy ściankę ogólnie tutaj z teściem, z tych bloczków gazobetonowych, jest ta wnęka, trzeba to tylko obecnie teraz przeszlifować, już ostatnio też położyliśmy też ogólnie płyty z karton gipsu w maju, ale to są stan na razie z kwietnia, więc takie rzeczy tam robiliśmy. Przy okazji już wlatuje system podwieszanego sufitu w przedpokoju. To nie jest po to, żeby obniżyć sufit, ale po to, żeby w bardzo prosty sposób rozprowadzić przewody elektryczne z głównej rozdzielni, która zmienia swoje położenie, będzie całkowicie nowa rozdzielnia, nie takie badziewie na dwa bezpieczniki, tylko będzie duża rozdzielnia, będzie dużo obwodów zabezpieczonych osobno, oświetlenie, gniazdka, nawet będziemy mieć gniazdka sieciowe w pokojach. Dla nas to jest ogólnie podstawa, żeby mieć odpowiednio rozłożoną elektrykę. Elektryka mieszkania to jest w ogóle naprawdę podstawa moim zdaniem. Dobra elektryka, jeżeli chodzi potem o sprzęt elektryczny, elektroniczny, czy nawet muzyczny. Jeżeli nie macie odpowiedniego uziemienia, to nawet pojawiają się jakieś przebicia, jakieś szumy na waszych odsłuchach, więc to jest dla nas podstawa. Maszyna też jest akustyczna, nie autystyczna, jest akustyczna. Jest muzykiem, więc to jest istotne, żeby mieć elektrykę dla nas dobrze wykonaną. Także tutaj zdaliśmy się na mojego tatę, specjalista, najlepszy jakiego znam, wiele osób było zadowolonych z jego robót i on nam tutaj właśnie z tym wszystkim pomaga. I tak, jest tutaj ten system podwieszony do tego sufitu wykonany. Tutaj macie też ogólnie fotkę. Okazało się, że jak potem tą ściankę w tej łazience wykułem i wyrwali teściu z szwagrem i chyba z moim tatą futrynę, okazało się, że ta ścianka, ona właśnie nie była na żadnym mocowaniu, na żadnych zastrzałach, po prostu była ścianka na sam klej, na samą zaprawę, to był dramat. Ta ścianka cała chodziła, więc oni ją dosłownie z butą nawet położyli, wykopali tą ściankę, wyburzyli ją do końca i również teściu powiedział, że trzeba będzie przyjść więcej bloczków, więc moja Panda nie tylko wiezie ogólnie meble, nie tylko wiezie ogólnie sprzęt domowy, ale również wiezie ogólnie zaprawę po 300 kg, bloczki gazobetonowe po kilkanaście sztuk i widzicie, to jest samochód tak super przystosowany, bez dachu, wszystko na tylnych siedzeniach, na jakichś szmatach rozłożone. Ten samochód to naprawdę sporo przeszedł, ma 216 tysięcy przebiegu, dalej się trzyma, niestety już od tego bierze, konserwowałem to sam, wiem co zrobić następnym razem lepiej, co zrobiłem gorzej, jakie popełniłem błędy, ale powiem wam, cieszę się, że mam możliwości
oraz chęci jeszcze i siłę, żeby móc robić takiego rzeczy samemu, gdyż wiele się po prostu nauczyłem i wiem na przykład co, w jakiej dziedzinie mogę zrobić, co mogę poprawić, na czym się na przykład nie znam, czemu na przykład nie jestem w stanie podołać. I lubię to. Lubię po prostu robić coś sam, bo potem jestem z tego zadowolony. Tak samo remontujemy te mieszkania w większości sami, żeby nie mieć potem ogólnie pretensji, bo wiecie, nie jest ogólnie problemem zapłacić komuś za wykonaną robotę, ale problemem znaleźć odpowiedniego specjalistę, fachowca, który wam zrobi coś w nieogromnych pieniądzach, mówimy o przystępnych kwotach i jednocześnie dobrze. Wiecie, są to różne memy, jak pan chce ogólnie tanio to i szybko, to będzie niedobrze, jak pan chce ogólnie dobrze, to będzie powoli i drogo. Takie wiecie, gdzieś tam może to mema takiego WC, takiego porównawczego. Dlatego my też tutaj zdajemy się na tatę mojego, na mojego teścia, na mnie i do takiej rzeczy jak na przykład gaz, czy ogólnie jakaś woda, to już wzięliśmy specjalistę, hydraulika z uprawnieniami, czy do klimatyzacji, bo tam też będzie klima, ale do właśnie takich rzeczy, jakichś w miarę takich, które mój tata i mój teściu wiedzą, to staramy się robić to sami. Gdyż potem nie będziemy też ogólnie żalu i pretensji, że wiecie, zapłaciliśmy kupę kasa, jest zrobione coś tandetnie. Wolę zrobić coś tam przykład ogólnie średnio, ale nauczyć się ogólnie wiedzieć jak to zrobić i ewentualnie co mogę poprawić i wiem krok po kroku jak to ogólnie powstało i wiem w jakim to jest ogólnie stanie, niż przyjść na gotowe, dostać gotowe rozwiązanie, które nawet może mnie nie satysfakcjonować. To taka tylko malutka wstawka. No i dobrze, mamy tą ściankę postawioną to 1 kwietnia. Następna robota była akurat 11, szybko przeklikujemy, 11 kwietnia. Miało tutaj miejsce m.in. oglądanie jakichś gabaritów, jakichś płytek właśnie w budowlanym markecie. Mi jako facetowi to jest obojętne w sumie, może ona ma bardziej wyszukane, wysublimowane gusta i bardziej jakościowe, żeby nie mówić inaczej. Więc taka krótka wizyta była w markecie, a potem pojechaliśmy też na budowę i już tam teściokat przerabiał, lekko mówiąc, kanalizację u nas. Poprowadzone są też, wiecie, rury PCV-ki, z kanalizacji jest przerobiony ten trójnik, ten cały pion. Przerabiamy, żeby móc też się przebić przez tą ściankę, dostać się do łazienki, żeby móc potem podłączyć sobie WC w łazience, a nie tam, gdzie było to wcześniej. Dostęp do odpływu z prysznica i tak to wszystko powoli się toczy. To możecie zobaczyć szczególnie tej fotki, jakieś właśnie z różnicy z tych poziomów. Patrzcie, jak tu jest dużo tej wylewki. To jeszcze jest wylewka chyba nie nasza. Mamy tutaj ogólnie robotę z 11 kwietnia. To jest, jak wspominałem, mieliśmy m.in. już robienie tej pierwszej przymiarki do zmiany kanalizacji. Też się tam ogólnie kooperował i powiedzmy nadzorował tą robotę. Tutaj też macie ogólnie przebitkę z tego, jak wyglądało już dokończona ścianka wraz ta do łazienki, wraz już z nadlanym m.in. te stropem, że móc potem wmontować tam odpowiednią futrynę oraz drzwi, gdyż tam to wszystko wyleciało praktycznie na gabaryty. Nie nadawało się te drzwi, nie nadawało się ogólnie te futryny nigdzie praktycznie. Wtedy były tak przecięte, że była struktura takiego plastra miodu praktycznie od spodu widoczna. Było wszystko nawet nie na wymiar, to było tak wszystko sztukowane, że szkoda gadać po prostu i strzępić języka niepotrzebnie. Więc tak, to był właśnie 11 kwietnia. Ty patrzcie na tą różnicę w tej poziomie tej warstwy izolacji, tej grubości, jeżeli chodzi o tą warstwę hydroizolacyjną w łazience. Jest naprawdę sporo tego. Dobra, lecimy kolejny dzień, tak jakby nie patrzeć. I tak właśnie tutaj mówiłem, powiem wam, że doceniam to, że moja żona właśnie tak się angażuje, tak stara ogólnie się wymyślić jak najlepsze rozwiązanie, żeby razem nam teraz, jak i w przyszłości naszym dzieciom żyło się dobrze. Ma tutaj naprawdę bardzo fajne podejście, tutaj naprawdę to doceniam. Cieszę się, że akurat ona jest moją żoną i że w sumie tak możemy razem współpracować. Myślę, że nasze charaktery, pomimo to, że są ciężkie obydwa, to bardzo fajnie się uzupełniają i tej, pomimo to, że jest naprawdę pełno, ale to pełno nerwów na tym remoncie, no bo tak to niestety często wygląda, to razem jesteśmy tutaj w stanie coś fajnego z tego i pięknego stworzyć. Tutaj pozdrawiam Cię, płyce codzienności, love. Dobrze, kończymy kochani już powoli w końcu te zdjęcia, kończymy nareszcie. 15 kwietnia tutaj miało miejsce usprzątnięcie m.in. przestrzeni w pomieszczeniu, tym dużym pokoju, ze względu m.in. na przygotowanie miejsca pod kolejną dostawę materiałów, kolejne płyty praktycznie można by rzec, oraz m.in. rozpoczęcie prac przy instalacji elektrycznej. I to już powoli właśnie wchodzimy w etap realizacji, a nie już samego burzenia, rozwałki i stawiania ścianek. To już naprawdę jest, każdy krok musi być w miarę przemyślany, gniazdka rozplanowane, instalacja sensownie poprowadzona, a nie, że może tak, może siak, bo potem powiem wam zmieniać to wszystko, to są nerwy, naprawdę są nerwy, irytacja i kupa pracy. Kucie w takim betonie to jest tragedia, naprawdę tragedia, tam bruzdownice się tępią się między innymi też, bruzdownice, otwornice, te wszystkie tarcze, one zużywają się naprawdę mocno, jeszcze jak tak się na jakieś prętnie set, to te otworki, te wszystkie
na tych płytach, czy na tych otwornicach też ogólnie się zrywają, te zęby wszystkie na tych otwornicach przede wszystkim się zrywają. Istna tragedia. I tak, i właśnie elektryką zajmuje się w głównym stopniu mój tata. On jest elektrykiem z wielokrotnym doświadczeniem, bardzo dobrym specjalistą. Robi wszystko według przepisów, zgodnie, fajnie rozplanowuje. I tutaj między innymi też ogólnie, ostatnio jak byłem się znami, to narzekali, że ogólnie mój tatko tak marudzi i że to nie jest zrobione byle jak. No ale nie może być zrobione byle jak. Mój tato obojętnie czy u siebie, czy u innych robi zawsze jak najlepiej, stara się tutaj. Pozdrawiam go i dziękuję za twoją tatową pracę. Jesteś naprawdę kochany. I właśnie polecam wam m.in. te bruzdownice na 2 tarcze do betonu. Robienie tych rowków to jest ułatwienie ogromne, jeżeli chodzi o wykucie tego. Ja mam na przykład to kuć jakimś młotem, a to nie wyobrażam po prostu, a bruzdownicą to idzie tak ciężko, ale dużo łatwiej. Przy okazji macie też ogólnie podłączenie do odciągu, możecie m.in. ten gruz, ten pył cały zbierać do odkurzacza. Jest naprawdę super rozwiązanie. Mówimy oczywiście o tych rowkach w ścianach, chociażby pod poprowadzenie przewodów. Mój tata powiedział, że on takich remontów w wielkiej płycie nigdy się nie podejmuje, robi to tylko ze względu na to, że jesteśmy jego dziećmi, także tym bardziej jesteśmy tutaj naprawdę mu bardzo wdzięczni. Nie wiem, jak my się wam potem odwdzięczymy za to wszystko, naprawdę nie wiem. Dobrze, ostatnie 2 dni. 16 kwietnia dalsze postępy, jeżeli chodzi tutaj o prowadzenie m.in. instalacji elektrycznej, kolejna dostawa tej materiałów budowlanych, zaprawy wyrównującej, kucie tej kolejnych rowków, jak tutaj widzicie, jest rozplanowana tej elektryka już powoli, są poprowadzone przewody na ścianach, w tym suficie podwieszanym. Ten sufit to jest naprawdę ogromne ułatwienie, ta nie trzeba wtedy się kuć ogólnie w samym stropie, tylko prowadzi się te przewody po tych profilach, to będzie przykryte w tym płytą. Będziemy też mieć ogólnie trójfazę, mamy już ogólnie zezwolenie od Taurona, wystąpienie też ogólnie po to, więc będzie na razie będzie płyta gazowa, ale jakbyśmy chcieli, to już będzie od razu wypuszczone gniazdko trójfazowe pod podłączenie płyty, także jesteśmy tutaj przygotowani na potencjalną chęć zmiany naszego komfortu. Na razie chcemy jednak płytę, gdyż do tego jesteśmy przyzwyczajeni, po prostu zwyczajnie. Tutaj widzicie dużo zdjęć ogólnie z tej instalacji elektrycznej i oczywiście dalej akcja gruz jest aktualna, gruz wylatuje i czwartkowy wywóz jest aktualny. Powiem wam tak, początkowo jak wchodzi na te 4. piętro, czy nawet moi goście wchodzą, to się wiązało naprawdę ze sporą zadyszką, ale im dalej ten remont trwa, im już więcej tych kursów z tymi materiałami budowlanymi, z tym gruzem zrobiłem, powiem wam, że ta kondycja naprawdę się poprawia i serce tylko na tym ogólnie zyskuje i wasze zdrowie. No ja naprawdę ważyłem 103 kg, odkąd zacząłem musieć też bardziej dbać, mniej podjadam, staram się jakieś takie diety przerywane trzymać, bo to moja waga teraz oscyluje w okolicach 94-95 kg. Jeśli tam patrzcie też ogólnie jakiś taki materiał taki może bardziej jakiś, jakieś takie zainteresowania, hobby, co lubię robić, na przykład jak jest też ogólnie jakiś sezon fajny, dajcie mi znać, coś tam po prostu skombinujemy, bo z zainteresowań sportowych też mam ogólnie sporo, choć jakimś sportowym świrem nie jestem. I ostatni dzień jak na ten moment to jest 25 kwiecień, to już widzicie zdjęcia takie powiedzmy już szerokokątnego obiektywu, między innymi z kuchni, tej wraz z tym pomieszczeniem dużym, tym pokojem takim powiedzmy ala studiem mojej żony przyszłym. Już tutaj jest skuta cała boazeria, te wszystkie płytki, glazura to już poleciała, to jest wyrównane, obecnie już jesteśmy w maju na etapie płyt gipsowych, na ten moment są ogólnie powykuwane rowki jakoś, potem przeróbki są w tej instalacji, tutaj widzicie już naprawdę tutaj cały czas się dużo dzieje i na pewno też tego dnia zajmowaliśmy się między innymi też demontażem w tych pokojach. Na początku widzieliście, było jakby takie przerobione jakby takie nadbudówki na suficie, w którym były zamontowane halogeny, czy tam LEDy na GU10, takie wiecie, wpuszczane po prostu, jak to jest często ogólnie w sufitach podwieszanych w łazience, tak samo było w tych pokojach, nam to totalnie się nie podoba, więc to też zabiera troszeczkę z wysokości, jest to brzydkie przy okazji było, więc tam przy okazji były też jakieś tam przepięcia już, tam było słychać takie różne niepokojące dźwięki z tej instalacji, więc to wszystko zostało zerwane, usunięte, gdyż nas interesują jakieś klasyczne rozwiązania, jakaś ładna lampa wisząca, jakieś 2 punkty świetne, a nie takie nadbudówki, które nie jest to żadne ładne, naszym zdaniem, rozwiązanie. I to zostało usunięte w obydwu pomieszczeniach. Tutaj załatwiałem to chyba z tatą mojej, z tego co dobrze pamiętam. No i tak, to będzie druga część tego, powiedzmy, tego vloga, czyli drugi odcinek, jeżeli chodzi o ten vlog remontowy. Ja jestem Jakuniek, dziękuję wam za oglądanie. Już niedługo pojawią się jakieś konkretne, ciekawsze materiały już z przebitkami typowo z remontu, a nie w pozycji siedzącej jakiegoś pana, co omawia wam te zdjęcia, więc będą dynamiczniejsze te nagrania, będą też ogólnie przebitki, jak coś robię, jakieś roboty, już niedługo na kanale. Jeżeli wam się ten materiał podobał, to wiecie co zrobić, subskrybujcie tutaj, wesprzyjcie ten kanał, gdyż naprawdę pomoże mi to się rozwijać. Mnie taka każda subskrypcja zachęca, każda osoba, która to ogląda, mnie też tak mobilizuje do tego działania. Chcę się z wami tym po prostu dzielić, może ktoś skorzysta z was, nie wiem, może ktoś na przykład skorzysta z jakiejś tam, nauczy się na moich błędach, na moim doświadczeniu, co zrobić, jak zrobić ewentualnie. Od tego to jest, ma wam to pomagać, ja lubię nagrywać, dla mnie to jest po prostu fajny flow, dla mnie to jest przyjemność i tak też ogólnie staram się
z wami tą pozytywną energią i tym wszystkim dzielić. Dziękuję wam jeszcze raz za oglądanie. Pamiętajcie, subskrybujcie po więcej, a ja zapraszam was już niedługo do kolejnej części oraz na inne vlogi. Trzymajcie się, do następnego. Cześć! Cześć kochani, chciałem sobie jeszcze bardzo serdecznie zaprosić na mój drugi kanał, Living of Ser, na którym mamy treści bardziej jakieś gamingowe, jakieś takie luźne poradniki, chociażby czy granie, może nawet właśnie z moją żoną, porcją codzienności albo innymi kolegami. Także was tam serdecznie zapraszam. Gdzieś tam całkiem sporo myślę, a niedługo po remoncie myślę, że też ten kanał będzie bardziej tętni życie, tak samo jak i ten. Także was tam serdecznie zapraszam w wolnej chwili, wpadajcie, może wam się nawet spodoba.